Somalia, the most dangerous country in the world. No właśnie. Media twierdzą, że jest to najniebezpieczniejszy kraj na świecie. Przyleciałem zatem do Mogadiszu sprawdzić, jaka jest prawda. Od zawsze interesował mnie ten kraj i to, że jeszcze żaden youtuber w Polsce nie pokazał, jak wygląda tu życie. Spędzę tu parę dni i nagram dla was parę odcinków z tego miejsca. A co do mojego bezpieczeństwa, to... no właśnie. Siemanko, z tej strony Piotr Pająk z kanału Podróże Wojownika i zaczynam właśnie nową serię na tym kanale. Właśnie jest 23, 14 luty 2024 roku, jestem w Bangkoku, właśnie jadę na lotnisko i za ponad 2 godzinki wylatuję do Afryki. Czekam właśnie na moją taksówkę, gdzieś już tutaj jest i mam nadzieję, że w miarę szybko dojedziemy. Jestem już odprawiony, także spokojnie powinienem zdążyć. Chociaż dzisiaj korki w Bangkoku są tak straszne, że takich to naprawdę od tylu lat, od ilu przyjeżdżam do Bangkoku, to jeszcze nie widziałem. Super, taksówka stała. Kierowca mówi, że koło 30 minut powinniśmy być, także elegancko. Jestem już na lotnisku. Za 1,5 godziny latuje mój samolot, także muszę troszkę się sprężyć, żeby wszystko fajnie zrobić, bo trochę się wyluzowałem, przyznam szczerze. Wysyłałem materiał jeszcze, ale jestem podekscytowany tym wyjazdem, serio. Bardzo. To nie jest jakiś wyjazd po prostu do Afryki. To jest Somalia. To jest kierunek, który naprawdę od bardzo dawna siedział mi w głowie. Mocno kombinowałem, jak to zrobić, żeby tam dotrzeć. Bo wiecie, no chciałem być jednym z pierwszych, którzy pokażą, jak wygląda Mogadiszu właśnie na polskim YouTube. Zaznaczam wam, tam można do Mogadiszu wjechać, tam jest ochrona, tam jest wszystko i tam jest już dużo lepsza sytuacja niż była w innych częściach, znaczy niż jest ciągle w innych częściach. W Somalii są gangi piratów. W tych gangach jest ponad 1000 osób, którzy wiecie, zajmują się napadami i tak dalej na te statki, zajmują się porwaniami. Jak się jest białym, to wiadomo. Dlatego musi być ze mną cały czas ochrona z karabinami, żeby mnie nie porwał, że nic się nie stało. Oby tak było. Kolejnym problemem może być to, że czytałem, że w Somalii ludzie nie bardzo lubią, jak są nagrywani. Znaczy niektórzy są otwarci na, wiecie, na takie rzeczy, że chcą pokazywać, że Somalia jest spoko, żeby się nie bać, że jest lepiej niż było. Ale niektórzy są bardzo tacy elektryczni i bardzo źle reagują na kamery. Także mam nadzieję, że uda mi się zrobić fajny materiał dla was. Kurde, jak na złość, akurat na samym końcu lotniska jest Ethiopian Airlines, czyli linia, którą lecę. Jest Ethiopian. Powiem wam, że bilety były bardzo drogie. W jedną stronę 3500 prawie. Dobra, wszystko gładko poszło. Pani zapytała, czy mam wizę do Somalii, ale wiza jest on arrival, czyli dostaję na lotnisku. Ale pamiętajcie, nie można polecieć na własną rękę do Somalii. Nie ma nawet takiej możliwości. Trzeba to załatwiać przez biuro turystyczne, które znajduje się właśnie w Somalii. Oni muszą wam wysłać list, znaczy wiadomo, musicie sobie wydrukować zaproszenie. No i resztę oni wszystko załatwiają, żebyście tą wizę dostali na lotnisku. Takie są procedury.
do Somalii nie można sobie polecieć od tak. Do Somalilandu już co innego, ale Somalia, a Somaliland to jest co innego, to jest osobny kraj. Żeby dolecieć z Bangkoku do Mogadiszu, muszę lecieć najpierw do Addis Ababa, czyli do Etiopii. Tam mam 8,5 godziny lotu, 3 godziny przerwy na miejscu i później jeszcze stamtąd do Mogadiszu, czyli stolicy Somalii, mam jeszcze dodatkowe 2 godziny albo 2,5 lotu. Nie było bezpośrednich lotów żadnych. Tam wiecie, tam na pewno nie lata za dużo samolotów, także też się nie dziwię. 300 rano, 15 luty. My jesteśmy w Addis Abeba, dokładnie w stolicy Etiopii. Idę już do samolotu, za 40 minut odlatuje mi samolot właśnie do Mogadiszu. I zaczyna się nowa przygoda. Czyli przygoda zaczęła się już, rozpoczęła w sumie. Fajnie spędzę tam 3 pełne dni, 3 noce. W 4. dzień lecę do Somalilandu. Także śledźcie na bieżąco. Będzie Somalia, Somaliland, Djibouti. Właśnie mnie zawołali z boku. Zmienili mój bilet i dali mi biznes klasę. Nie wiem, czy biznes klasę, czy pierwszą klasę, ale widzę, że mi zmienili. Przed chwilą parę osób się zorientowało, że tylko parę osób dostało te bilety polepszone, bo oni jestem brali na boki, naładowali te bilety. No i powiem wam, że w ich wzroku widzę, że nie są zadowoleni, że ktoś z nich nie dostał, tylko ja dostałem. No i wsiadamy. Zaraz wam pokażę, jakie mam siedzenie. Wydaje mi się, że to będzie po prostu pierwsza klasa, nie biznes, bo to chyba takim mniejszym lecimy samolotem. Ale jakby to było w tym poprzednim, to tam była petarda. No, dostałem pierwszą klasę. Tak, wygląda jeszcze, nigdy nie jechałem. Znaczy nie leciałem w pierwszej klasie, także z boku akurat ten samolot jest trochę starszy, ale i tak fajnie. Przyszła pani, teraz zapytała, czy soczek, czy szampan. Nie spodziewałem się tego. Bezpieczeństwo w Somalii jest poważnie zagrożone przez działalność grup terrorystycznych, takich jak Al-Shabaab i trwające konflikty wewnętrzne. Te czynniki przyczyniają się do niestabilności, ataków na cywilów i siły bezpieczeństwa oraz utrudniają dostęp do pomocy humanitarnej. Pomimo obecności międzynarodowych misji pokojowych i wsparcia wojskowego, w tym od Unii Afrykańskiej, wyzwania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa pozostają znaczące. Rząd federalny stara się odbudować swoje instytucje i przywrócić porządek. Jednak ograniczone zasoby i trudności w zwalczaniu rozproszonych grup terrorystycznych hamują postępy. Bezpieczeństwo w kraju pozostaje zróżnicowane, z regionami bardziej i mniej stabilnymi, co komplikuje sytuację i wymaga skoordynowanego podejścia zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Jestem w Mogadiszu, w Somalii. Odebrał mnie wreszcie mój przewodnik już, pan Ayos. Załatwiamy właśnie kartę SIM, że miał internet cały czas. Wiadomo, trzeba pisać do wszystkich, żeby się nie martwili. No i później ruszamy do hotelu zostawić moje rzeczy. W ogóle miałem prześmieszną sytuację przed chwilą. Zaraz wam powiem, uratowałem jedną dziewczynę. Okej, jest ze mną pan Ayos. Polish need to be English, need to be Polish. Ajos, okej. To jest pan Ajos. Będzie moim przewodnikiem, tutaj będzie się mną zajmował przez następne 3 dni. Tak, wychodzimy z lotniska. First we're going to the hotel? Yep, we're heading to hotel now. Okay, we're going to the hotel and after we're going to the city or... City tour around. What is the plan for today? We have a lot of plans. Yeah. Since you are staying here for 3 days, Yeah, we will that's have perfect. so much plans, yeah? That's great. Yeah. Dobra. Let's make step by step. Yes, okay, sure. Dobra, idziemy do samochodu i ruszamy. Dobra, powiem wam teraz, co mi się przydarzyło. Wylądowałem, podeszła do mnie dziewczyna z zagranicy, biała, tak patrzyła, nagle podeszła, pyta się mnie, czy mówię po angielsku. Ja mówię, że tak, że mówię po angielsku. Ona powiedziała, że jest z UNICEF, z tej organizacji, która pomaga ludziom i że zapomniała wziąć ze sobą $60 na wizę i nie ma jak się wydostać z lotniska, czy jej pomogę. No to stwierdziłem, że jej pomogę.
No i dała 60, dostałem $10. Niesamowicie się cieszyła. Wiem, jaki to jest problem, jak się nie ma gotówki, bo miałem taką samą sytuację ostatnio, jak byłem w Ugandzie. Także zrobiłem coś dobrego dla dziewczyny. Wzięła oczywiście mojego WhatsAppa i powiedziała, że się będzie odzywać, jak tylko dojedzie do hotelu, żeby mi oddać te pieniądze jakoś. Dobra, wsiadam już do fury, jedziemy. No i dobra, wyjechaliśmy z lotniska. Jedziemy w stronę hotelu teraz. Tam nie mogłem za bardzo nic nagrywać, ze względu na to, że po prostu wszędzie tam było wojsko i policja. Także tego po prostu nie można pokazywać. No, tutaj już co innego. Specjalnie wsiadłem z przodu, żebym wam mógł pokazywać wszystko, co jest dookoła. Widziałem właśnie przed chwilą, że nagrywam, żeby po prostu zrobili coś fajnego, no, jakieś fajne materiały. Nie wiem, czy to dobrze dla mnie, czy nie, ale wydaje mi się, że dobrze, bo powiedział, że zrobimy coś takiego, co jeszcze nie było nigdzie. Także spoko. Wszędzie tuk-tuki. No właśnie teraz Ajos powiedział, możecie zobaczyć na tuk-tukach dzisiaj, są tylko literki A. Czekajcie, o, wtedy będzie przejeżdżał. W jeden dzień pracują wszyscy, którzy mają literkę A, w drugi dzień pracują wszyscy literką B. Ponieważ było ich za dużo korków robiły i rząd po prostu postanowił podzielić to, żeby każdy miał pracę, ale nie, że wszyscy będą jeździć w tym samym czasie. No tak w ogóle to co chwilę mijamy jakieś samochody właśnie, że siedzi wojsko na samochodzie z karabinami. Były już jakieś checkpointy, ale tam akurat nagrywać nie mogę. Jak mi się uda złapać jakoś przypadkiem, to pokażę, ale póki właśnie siedzi za mną i widzi, to nie mogę niestety tak nagrywać. Zapytałem teraz, ile kosztuje taki tuk-tuk tutaj. To wcześniej było po 3,5 tysiąca, teraz kosztuje 5 tysięcy. Właśnie tutaj dwa się zderzyły, jest lekka zadyma i korkują strasznie całą drogę. Zaraz po prostu zjechać na bok. There's nothing happened, they do the jam. How many million people living here? 4 million? Yeah. In all Somalia, 15, yeah? Or more? 18, 19. 18, 19, okay, yeah. Okay. Because most of them, they fled outside the country. Yeah, that's okay. Country, Europe, America. How is it with the passport here? Everybody have a passport? Yeah, or yeah. Everybody, yeah? But it's difficult to get a visa somewhere? Yeah, somewhere, Very yes. Europe, especially Europe. Oh yeah, for Europe, yeah. It's many countries have a problem to get a visa to Europe, for Schengen visa. Yes, this guy, yes, now continue now. O, okej. Musiałem obniżyć, bo jechał właśnie jakiś żołnierz. Nie można było nagrywać. Wjeżdżamy. Ochroniarz hotelu też z karabinem. We arrived at hotel now, yeah? Okej. I tutaj będzie mój hotel. Okay. Hello, sir. Hello. What's your name again? My name is Abdallah. Abdallah? Yeah. Hey, nice to meet you. A tu pracuję w hotelu właśnie. Yeah. Very nice room. Okay. Good. No i tak wygląda mój pokój. Klimka jest. Łazienka w porządku. Pierwsze wrażenie? Bardzo dobre. Tutaj nic nie ma. Każdy się wita, uśmiechnięty. Spoko. Na stole Koran. Wiadomo, jesteśmy w muzułmańskim kraju. Somalia w 99%, 99,8 chyba procent jest właśnie muzułmańskim krajem. Dobra, powiem wam, jak tam wygląda sytuacja, jak wyjechaliśmy z lotniska tego. No wiadomo, ja tam jestem trochę przyzwyczajony do tego, jak to wszędzie wygląda, jak stoi właśnie wojsko z karabinami i tak dalej, no bo już w wielu krajach tak widziałem, choćby ostatnio w Afganistanie, w Syrii. Z samego lotniska jechaliśmy samochodem, takim wiadomo, kuloodporny chyba jest, z tego co mówili, tak miał być. Z nami ochrona nie jechała, ochrona dopiero teraz nas będzie odbierała, bo hotel jest od razu przy lotnisku, kilometr drogi mieliśmy. No więcej, może z 2 kilometry, to już przesadzili trochę.
No, ale jechaliśmy z 5 minut. Minęliśmy parę takich checkpointów właśnie, które były tak zabarykadowane takimi betonowymi płytami, że trzeba było tak przejeżdżać, tak oczywiście wojsko z karabinami też wszędzie. No, klimat tego miejsca można poczuć, nie ma co gadać. Trochę pogadałem właśnie z przewodnikiem, powiedział, że sytuacja naprawdę zmienia się tutaj, wiecie, z miesiąca na miesiąc, jest coraz lepiej i tak dalej. Powiedziałem mu, jestem blogerem, chcę zrobić naprawdę dobre materiały, chcę pokazać, jak Somalia teraz wygląda naprawdę. Nie to, co ludzie myślą o Somalii, która była parę lat temu, wiecie, jak cały czas tutaj trwały walki i tak dalej. Chcę pokazać Somalię taką, jak jest teraz. Pokaż mi życie lokalne, pokaż mi, że można tu też, wiecie, teraz wieczorem mogę gdzieś wyjść i tak dalej. Powiedział, dobra, zrobimy trochę coś innego niż każdy. Oczywiście to, co Ci mam pokazać, Ci pokażę. Zrobimy coś ekstra, żebyś mógł pokazać. Także jestem zadowolony, biorę prysznic i ruszamy. No dobra, schodzę już na dół. Muszę płacić wszystko to, co miałem tu zapłacić za tą wycieczkę. Tak Wam mówiłem, za samą Somalię dałem $1500, ale ze względu na to, że mam 2 dodatkowe dni, każdy dzień wychodzi to około $400 za przewodnika, ochronę, nocleg i tak dalej. Dodatkowo wiza $60 na lotnisku. Dostajecie zaproszenie tutaj od nich, bez którego nie da się wjechać. A ruszamy, muszę zaraz kupić coś długiego z drugim rękawem, żeby zakryć trochę tatuaże. I musiałem zostawić czapkę, bo jakiś premier tutaj lub ktoś zakazał noszenia czapek i mask na twarzy. No i musiałem czapkę zostawić, bo nie można w czapce tu chodzić. Idziemy na razie z buta tutaj po prostu, idziemy do banku, muszę zostawić pieniądze panu, które mu dałem. Następnie idziemy do niego do domu na obiad, a później wbijamy na miasto. Idzie za nami właśnie chłopak, kopyto ma z przodu wsadzone. I właśnie się śmieliśmy, że sobie uważał, żeby sobie nie odstrzelił przypadkiem czegoś, bo ma tak właśnie z przodu, wiecie, przy jajcach wsadzone. Idziemy teraz kupić coś, żebym się inaczej ubrał, żebym się nie wrzutował w oczy i zjeść. Welcome. This is your country. Yeah? Thank you so much. No problem. What do you think? Somalia is safe now? Somalia is safe, no problem. No, problem. Somalia is good. Thank you so much. Thank you. Thank you. Dobra, i mamy obiadek. Zostałem zaproszony do rodziny pana przewodnika. I tak, tutaj samo lokalne jedzonko. I tam jest mięsko, dokładnie jest mięso z wielbłąda, dokładnie, bo tutaj jest bardzo popularne. It's okay, thank you so much. Okay. Yeah, I take more rice. Maybe later some rice. Aha, i najważniejsze, do każdego posiłku w Somalii je się banana. Zawsze. Właśnie powiedziałem panu przewodnikowi, że chciałbym zjeść właśnie mięso typowo z wielbłąda, żeby spróbować, bo nigdy nie jadłem. I mleko też się napić, ale to później. No teraz skończyliśmy obiad. Próbowaliśmy wielbłąda, znaczy ja próbowałem mięso z wielbłąda, które jest tutaj najbardziej popularnym mięsem, bo najtańszym mięsem też. No i w ogóle to jest bardzo dużo wielbłądów. Mleka też próbowałem, ale mleko akurat było niedobre, było słone i taki miało nieprzyjemny zapach, ale mięso spoko. Ale to też nie dla każdego, bo było dość trochę tłuste, takie żelaste, to też nie każdemu by smakowało. No, jedziemy dalej teraz. Bardzo miło, że mnie zaprosił do siebie do domu, nie mogłem zjeść z nimi obiad. Oczywiście sami faceci, bo no, kobiety nie mogą jeść razem. No to wiadomo, muzułmański kraj. Jedziemy teraz na market. Muszę kupić z drugim rękawem koszulkę, żeby nie mieć tatuaży, żeby się nie rzucać w oczy. To rozwalano, to dobrze. How you call when we drive like bumping road? African massage, no? African massage. Wiecie, to są takie dziury na drogę, że cały czas jedzie, tak? Ja się śmieję, że to afrykański masaż, jak się jeździ tymi dziurami. Musimy kupić koszulę. Bardzo niezły tu jest. Where are you going now?
We are going to some other location called Taleh. Taleh, okay. That's where we can get like energy, coffee. Okay, oh, that's good, very good. Dobra, idziemy na kawkę. Po mieście pochodzimy, zobaczymy. Jeden ochroniarz cały czas z nami chodzi. No a drugi to niby w samochodzie, ale o, tutaj widać też chodzi jeden z karabinem. Tutaj wszędzie, na każdym w każdym miejscu właśnie ona jest z karabinami ochrony. Spluwa schowana w gacie, idziemy na kawę. Mają ze sobą krótkofalówki. Jeden chłopak wyszedł wcześniej, nie wiem po co, ale wyszedł coś obczaić. My podjechaliśmy teraz pod kawiarnię i na krótkofalówkach się porozumiewają. No i telefonami też. To jest dobre, jak naszemu ochroniarzowi przeszukują nas na wejściu. Zobaczyli spluwę, wziął mu inny ochroniarz, schował sobie do kieszeni. Dobra, możecie wchodzić. Depozyt do kieszeni schował. Dobra, wypijamy. Czas deponować naszą klamkę. Dobra, bierzemy naszą ochronę i idziemy się przejść tu na jakiś lokalny market. Powiedziałem naszemu przewodnikowi, że ja typowo w ciągu tych dni, których tutaj jestem, chcę typowo zobaczyć lokalne życie, jak wygląda. Trzeba przejść. Powiem wam, że zaskoczony trochę nawet jestem, bo wiadomo, to jest dopiero parę godzin tutaj, no ale wyobrażałem sobie, że będzie dużo gorzej niż jest, a wcale nie jest tak źle. Myślę, że w Afganistanie było gorzej, ale zobaczymy, to może pierwsze wrażenie, zobaczymy. Jeszcze tutaj jestem 2 całe dni, 2, no prawie 3, zobaczymy. Ja od razu, dziewczyny zobaczę, że nagrywam, to od razu się chciały zasłonić. Okay. But what they cooking? What is inside? That's actually, you know, red kidney. Okay. And beans. Beans, yeah? Yeah, beans, yeah. Red beans. With rice, they cook together. Okay. That's good for the dinner. At night. Okay. Yeah. Okay. Very organic food at night. Okay. Yeah. Why they cooking on the street? Because that's actually street food. Ah, okay. That's like street food. Okay. Yeah. How much they take it for one portion? One portion is like $1. $1. Yeah. Okay. Some of them have dollars. Okay. They add some oil and some sugar Okay. with tea Okay. at night. Okay. Light food. Okay. And now we say everybody here use the dollar, yeah? Yeah, yeah, dollar, yeah. Dollar. Okay. Maya, qof aan ka bixin maraq aan ka bixina. Ya, ha qof aan ka bixina. Aan wadi jibina aan suna qaabka nidaamka loo cunayo. Somebody will eat. Yes. I'll show you how to make it. Okay, okay, perfect. Please. Try Okay. like this. Yeah. Yeah, that's like local bread. Yeah. And with what they Yeah, do it? they do like this. Sauce, meat, and some oil, then they eat. Okay. With the live. Let's go. Teraz słowa mi pokaże, co się z tym robi, jak się to je. Powiedział, że nie kręcić jego twarzy, ale że mi z chęcią pokaże. Trzeba to zgnieść całe. Całe zgniata te placki. O, teraz będzie dodawał do tego. That's camel meat, yeah? Kamel, tak? Camel meat. To jest z wielbłąda mięso. A this is like the sauce or like the soup? Sauce. Sauce, okej. Oczywiście banan do tego. Do wszystkiego tu dodają banana. Simsim oil. That's simsim oil, yeah? Silk sauce. This organic. Organik, okej. This, Olej, banan, that's how we do. wszystko.
polać zupą. Nie wygląda to zbyt apetycznie. Także tylko spróbuję, jakby co. Dobra, teraz bana do tego jeszcze mięsko teraz. I gotowe. Pomieszać wszystko. I takie coś je. Wolałbym osobiście nie widzieć procesu, jak to było robione. Ale co tam, spróbuję. Lubię próbować zawsze lokalnej kuchni. Szczególnie street foodu. Dobra, próbujemy. Very good. Naprawdę dobra. Takie po prostu wszystko zmieszane razem. Placek z mięsem, z rosołem i bananem. Mięso. Ciasto, pani też nie chciała. Okej. Pani chciała, żeby twarzy pokazywać, robię kulkę. What do you mean about this? Yes. What? Why? Why you need this? I want to show local life, like local food, everything. Okay. I do pieca później. And for how long she put inside? Like, yeah, but for how long? 1 minute, 2 minutes? 1 minute. 1 minute, yeah? Okej. Dobra, teraz zapytam po prostu go, jak uważa, jak teraz bezpieczna jest Somalia dla ludzi, żeby tutaj przyjeżdżać, na przykład jak chcecie przyjechać do Mogadiszu, because now more safe place is Mogadishu, but outside is not really, yeah? We can say now, and government are trying Okay. very good progress, but in total Mogadishu is okay, safe. Yeah. Okay. How they changed this last couple years? They changed a lot, everything. They change a lot, yes. Business is growing, security is nice, like you see now. Okay, and everybody who want to come here, they have to work with some travel agency. They cannot come just for themselves, yeah? No, you need somebody to get responsibility for you. Yeah, and this Any company invite letter, yeah? invitation letter, yes. Okay, can you say about this? Because wytłumaczę wam, dlaczego właśnie potrzeba te listy, te zaproszenia po prostu, bo bez tego nie wiedziecie, bo o to mnie od razu zapytali, w Bangkoku mnie zapytali, później tutaj 2 razy już. Can you explain why the people need this letter, invite letter? Because the invitation letter is, you know, government need to know whom you are going to, Okay, who you are going for with guest. yes. They need to know. Okay. But if you just come around and you're hanging around, you are not doing anything for no reason. That's not what government don't want. Okay, Yeah. okay. Because without this it's not possible to go. Not Because they possible, don't give you a visa, yeah? No, absolutely no. Yeah. Absolutely no. Because when I start in Bangkok, Yeah. they ask me about the visa. I say no, I don't have visa because this visa is don't arrive. But I have my invitation. How to say? Invitation letter. Invitation letter. Yeah, I have invitation. And she say, okay, if you have this, no problem. Yeah. Yeah, you need to have invitation letter. Okay. Or if you are working company, that company must be responsibility. Okay, but what do you think? When somebody coming here without this, on the way. border, they say you no, cannot you have to enter. come back. Yeah, no, you cannot enter at all. You cannot enter, You must yeah. show that invitation letter. Okay. Yeah. Czyli widzicie, bez tego nie ma szans tutaj przylecieć. Trzymają sobie to tak właśnie, żeby po prostu nie przylatywał każdy. Właśnie w domu jeszcze mi tłumaczył dokładnie przewodnik, o co z tym chodziło. Ale to wszystko jak tutaj była właśnie ta wojna i tak dalej. Przylatywali tutaj... Przylatywali ludzie tutaj walczyć właśnie. I od tego czasu zmienili to. Yeah. Dobra, lecimy dalej. Iwa. Powiem wam, że jak jeździmy tutaj takimi bocznymi uliczkami, no to tu już jest mocno, naprawdę, no. Wiadomo, tam w mieście na głównej ulicy spoko wyglądało, ale tu dalej już nie, zdecydowanie nie.
Dobra, przyjechaliśmy teraz na Lido Beach, czyli na najbardziej popularną plażę. Tutaj właśnie Mogadiszu. Chciałem mikrofon włożyć, na mieście go nie chciałem mieć za bardzo, no bo tutaj ludzie są strasznie elektryczni na nagrywanie. No i chciałem po prostu go pokazywać, no ale tutaj nie będzie wyboru. Mamy przerwę na herbatkę, chłopaki piją czaj. Strasznie wieje na tej plaży. Zaraz bierzemy łódkę i będziemy popływać chwilę. Bardzo tanio wychodzi, w sumie za 4 osoby musimy zapłacić $5. Znaczy w sumie zapłacić, no ja muszę zapłacić. Za nas dwóch i 2 ochroniarzy. No bo oni muszą płynąć z nami, bo tak cały czas muszą być z nami i przy nas. Żeby się rozglądać, patrzeć i tak dalej. Ale szczerze wam powiem, że normalnie się tu bezpiecznie czuję. Wiadomo, że patrzą się na mnie wszyscy, bo nie ma tu turystów, nie ma tu w ogóle białych. Chociaż przewodnik powiedział też dobrze, że z brodą i tak dalej wyglądam trochę jak Arab, także dla mnie dobrze. Bierzemy taką łódź. Do hotelu, ale burdel. No, działa chwilę, nie wiem, teraz jakieś 2 godzinki, no a później wychodzimy normalnie. Powiem wam tak jak kiedyś było, że były jakieś zielone strefy i tak dalej, była taka green zone, gdzie była strefą bezpieczną, że przeważnie się tam ludzie zatrzymywali w hotelach, ale już takiego czegoś nie ma. Teraz już podobno w większości miejsc to jest light, także po prostu mieszkam w normalnym hotelu. I później normalnie będziemy wychodzili na miasto. Wcześniej było tak, że do 17:30 już trzeba było wrócić do tej zielonej strefy. Teraz już nie trzeba. Powiedziałem przewodnikowi, że chcę zjeść tylko po lokalnej takiej knajpce. Wziął to bardzo do siebie. Patrzcie, gdzie mnie zabiera. This is camel meat, yeah? So this is camel meat. Okay. Our friend will explain to us, and if you want to ask him. Okay. This is they call vodka. Yeah. But drink gel or goods, which is better for you? I don't know. He just I want local. I want local. Local food. Local food. Yeah. Yeah. This is now like camel now. This is camel. Banana. This is camel. This is like we call malawah. Malawah. Okay. This is one of the best foods for Somalis. Okay, and Somali what food. I want to do? Somalia food. Everything mixed? Yeah. You want to try? Yeah, let's go. We can try. So let's see the other things. Okay. See this, yeah. Okay. No, to jest lokalna kuchnia typowo. So Rana. Go with him. Okej. Jedziemy chłopak pokazać jeszcze. Co tu jeszcze mają? W ogóle fajna to jest akcja z takimi kodami, jak tu się płaci SMS-em. Za chwilę wam powiem. O.
Tutaj. Local food. Okej. Salbuko. What? Salbuko. This is beans? Yeah. Beans. Okej. Okej. Tu dalej mamy. Digiriburis. This is rice oh, and rice and red bean. Mesir. Okay. Mesir. Kasha. Okay. Mesir. Okay. Sabda. Jeszcze. Okay. Wheat. Okay. And these beans as well. Okay. And salt, yeah? Yeah. That's it. That's different type of the local foods. Okay. Tu też fasolę mamy. Digir. Only red. Nice. Which is called? Podróże wojownika. It's like Polish channel, but with English subtitles. He's come from Poland. Poland. Polonia. Bologna, guys. Polonia, yes. No, próbujemy. Okej, to są menu na ścianie. Okej, This is all what type of food is Oscar. Camel. Ambulu. okej. That's the local food. And baris. But it's rice. Rice, okay. And this is the code to the payment, yeah? Oscar. No, I mean the code to payment. Payment, yeah. This is really good, yeah. This is first country that I see is when you can just send like quick code and you can pay for everything. Spróbowałem teraz tego, zawinięty w słodkim naleśniku, słone mięso z wielbłąda. Bardzo dobre. Dobra, wróciłem już do chaty. Powiem wam tak, no, jakbym mógł tak normalnie podsumować z krajów, które już widziałem wcześniej i co tutaj zobaczyłem dzisiaj, to tak, broń jak w Afganistanie, po prostu wszędzie goście z bronią, żołnierze, no ale też inni też, ochrona i tak dalej, wszędzie każdy ma kałasza. U nas mnie ochrania 2 małolatów, mają każdy magnata przy sobie, plus przewodnik jest. On nie ma chyba, albo ma, nie widziałem, ale chyba nie ma. A czy tych 2 mogłoby coś zrobić? Jakby coś się stało? Nie wiem. Ciężko to widzę. Chyba że podchodzą do tego, że młodzi to szaleni. Nie wiem. Ciężko mi to powiedzieć, bo to wygląda jak 2 18-latków po prostu ze spluwami za paskiem. Tak jakiś tacy, wiecie, tacy gangusy z Ameryki. No i tak, no to połączenie to jedno Afganistan, drugie to rozwalone budynki po wojnie i tak dalej, jak w jakiejś Syrii i pełno gruzu wszędzie. Brud i krowy wszędzie, jak w Indiach, w takim New Delhi. No i oprócz tego jeszcze taki klimat takiego Nairobi w Kenii, no. Tak to widzę, serio. Tak mi wyglądał tutaj pierwszy dzień. Ale największym plusem jest to, że bardzo dużo uśmiechniętych i fajnych ludzi spotkałem, którzy naprawdę chcieli zagadać, byli ciekawi, co tu robię i tak dalej. Ale też było dużo hermetycznych, to nie hermetycznych, sorry, takich elektrycznych, którzy byli bardzo źle nastawieni do tego, że nagrywam. Od razu mówili, że mam nie nagrywać, żeby ich nie nagrywać przypadkiem, że jak ci ktoś pokazywał, to okej, mogę ręce nagrywać, ale twarzy już nie. No pod tym względem tak dziwnie trochę. No ja mam czas, właśnie biorę się za trening, także trzeba suple zjeść. Wziąłem ze sobą zestawik oczywiście, trenować mam zamiar codziennie, także trzeba się suplementować. A wam bardzo polecam oczywiście suple od SFD. Na hasło PAJAK10 SFD dostaniecie zniżkę 10% na suplementy i oczywiście polecam białko wojownika. Białko znajdziecie we wszystkich sklepach stacjonarnych w całej Polsce, a także online. A już niedługo nowe produkty wojownika. Dobra, powiem wam teraz o sytuacji, która tutaj ma miejsce. Powiem wam, że naprawdę żebranie weszło już na wyższy poziom. Szczególnie w tym kraju. To jest niesamowite, aż po prostu co dzisiaj zobaczę. Powiem wam, co tutaj jest. Tu jest takie coś jak płacenie kodem, takim jakby wpisujecie kod w telefonie, czyjś taki numer i dajecie na przykład gwiazdka i wpisujecie ilość dolarów, na przykład 1, 2, 3, 4, 5
i znowu chyba gwiazdka albo haszyk, coś takiego. No wpisujecie taki kod i wtedy dajecie zadzwoń tak jakby, czy wyślij, nie wiem jak to dokładnie było. Wpisujecie swój kod i komuś wysyłacie tam dolara, 2 i normalnie za to się tutaj wszędzie tak płaci. I jak to poszło do przodu, że kobiety, które podchodziły, żebrały, od razu wyciągały ten swój kod, żeby wpisywać i żeby wysyłać im przelewy. Następna leży gdzieś, żebra z dzieckiem i ma położoną tabliczkę z tym kodem, żeby od razu jej wysyłać na jej konto, tak jakby. Niesamowite po prostu. To kiedyś, wiecie, gdzieś tam się ktoś śmiał, że w jakimś kraju jak żebrają, to już przynoszą od razu swój czytnik karty, żeby skanować i można mu wysyłać, to tutaj to się nie ma z czego śmiać, bo tutaj tak to już działa. Czujecie to? W Somalii. Szok po prostu, no. Ale co do tych kodów ogólnie powiem wam, że petarda. Naprawdę tak niesamowity pomysł, że ciekawe kiedy to wejdzie jeszcze w innych krajach, bo to bardzo dobrze się sprawdza. Z tego jak widziałem, to jest tak proste, tak szybkie. Mega to jest. Dobra, tak w ogóle jeszcze żebyście wiedzieli jak to tutaj wygląda, jak ten podział, bo dla wiele osób nie wie o tym, że Somalia i Somaliland to 2 różne kraje. Kiedyś jak były kolonizowane te kraje, to tam gdzie jest Somaliland to była kolonia brytyjska i reszta to była kolonia włoska. Dlatego na przykład w jakich językach się tutaj mówi. Tutaj w tej części starsze pokolenie mówi też po włosku. Oczywiście głównym urzędowym językiem jest somalijski, ale starsze pokolenie też tutaj mówi po włosku, a tam na górze właśnie po angielsku. Teraz oczywiście ci też się uczą po angielsku, bo wiadomo, angielski to jest na cały świat już, wiecie, otwiera wam drzwi i tak dalej, jak mówicie po angielsku. I po tym, co tu się działo na tych terenach, Somaliland się odłączył od Somalii. Oni mają swoją walutę, swoją armię, swoją flagę, swój rząd. Wszystko mają tak jakby swoje, ale nie są uznawani przez ONZ, czyli Organizację Narodów Zjednoczonych. Czyli tak naprawdę to jest kraj, który nie jest uznawany przez resztę świata i nie należy do tych 193, które są w ONZ, ale oni uważają się za osobny kraj. Także żebyście o tym wiedzieli. Tam też będę za parę dni. Także wam pokażę jak tam wygląda. Tam jest już zdecydowanie bezpiecznie. Tam wiecie, dawno nikogo nikt nie porwał, ci nic się nie dzieje i tak dalej. Także też pokażę wam tą stronę tamtą, a później będę w Djibouti. Dobra, kończę ten odcinek. Dzięki wielkie, że byliście. Albo powiem wam jeszcze w sumie, co mnie dzisiaj spotkało, bo co do takich blokad, do checkpointów, to były, i to wiecie co jest, na każdym też ktoś musiał dostać swoje pieniądze. Tak tam szły normalnie wiadomości, wiecie, SMS-ik wysłany $1 lub 2. Tak to wygląda tutaj, no. No ja to rozumiem w sumie, wiecie, każdy musi jakoś zarobić. Także jest jak jest. Był checkpoint taki, co sprawdzali dookoła samochody lusterkiem od spodu, czy gdzieś nie jest przywieszone, wiecie co. Coś, co może robić boom. No tak to co kawałek. Wojsko było widoczne z karabinami, ochrona, wszyscy tam. Karabiny to są wszędzie widoczne. Wszędzie są kałasze. No, ale ogólnie szczerze mówiąc, po pierwszym dniu tutaj, mimo tego, że tu jest po prostu parę krajów pomieszanych razem, tak jak wam mówiłem wcześniej, to czuję się tu jakoś bezpieczniej, a z drugiej strony powiem wam, że jestem już chyba troszkę taki już przyzwyczajony do tego, że gdzieś na przykład jest jakiś, wiecie, gdzie jest bieda, są śmieci, jest kraj rozwalony po wojnie, jest ciężki sprzęt na ulicy, taki wiecie, że mają ludzie karabiny i tak dalej. Jakoś chyba zacząłem się uodparniać od tego i jakoś w ogóle mnie to nie rusza. No, wiem, że może to nie brzmi dobrze, ale no tak jest. No, dobra, trzymajcie się. Jak wam się spodobał ten odcinek, pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał Podróże Wojownika, bo lecimy po 500 000 w tym roku i tylko z waszą pomocą może mi się to udać. Myślę, że robię fajną robotę, myślę, że zasługuję na tego suba właśnie od ciebie, także wciśnij na dole. Dzięki wielkie, pozdrawiam serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek z Somalii.